Harasimiuk, co ty odpierdalasz? Dawaj kwitę. Co to kurwa za makulatura? To blef! Jestem. Co ty tu robisz? Jutro mieli cię wypuścić, matka chciała cię odebrać, miałem ją zawieźć. 3 tygodnie w łóżku leżałem. Jeszcze minutę i bym zwariował. Dzięki, braci, za miłe przywitanie. Co tam się dzieje? Ciotka zmarła, pogrzeb był, stypa jest. Mówiłem ci przecież, weź ty się jakoś ubierz stosownie. Rodzinie szacunek okaż, matce przede wszystkim, siostrę jedyną pochowała. Potoczny, słucham? To dobrze, że słuchasz. Kto mówi? Nadkomisarz Rajmund Nowosielski. To nie jest oficjalna rozmowa. Sam nadkomisarz Nowosielski. Miło mi. Czego chcecie? Harasimiuk nie żyje, bo ty zrobiłeś, co chciałeś. Nie tak to się załatwia. Próbowałem załatwić to oficjalnie i doskonale wiemy, jak to się skończyło. Nie spodziewaj się, że do nas wrócisz, Potoczny. Zostajesz tam, gdzie jesteś, w tym twoim korczakowskim gównie i ciesz się, że ci nie postawiliśmy zarzutów. Myślisz, że z tego będę się cieszył? Wiesz, co ci powiem? To, co wy robicie tam na górze, to są Himalaje hipokryzji. I pierdolę to. Odchodzę. W dupę mnie pocałujcie. Pajac jeden. Czego to kurwa jeszcze nie zrozumiał? Andrzej, przyjedź! Konrad nie żyje! Sylwek? Co ty mówisz? Że mi syna zabili! Sylwek? Sylwek! Sylwek! Co ty odpierdalasz? Stypa jest, mówiłem ci, ty trzesz ryja, jakby ci kurę zajebali. Wychodzę. Gdzie? Matka mówiła, że masz przyjść. Nie mogę, słyszysz? W dupie masz rodzi, Andrzej! Rzuciłem pracę na poważnie. Naprawdę miałem dosyć. Ale praca nie chciała rzucić mnie. Ten telefon od Sylwka... Znałem faceta całe życie i nawet razem siedzieliśmy w jednej ławce w szkole. Ale ten jego głos, kiedy go usłyszałem, zmroziło mnie. A co wy tu za cyrk robicie, Sławek? To dla Potocznego? Przecież on jeszcze nie wraca. A kiedy? Nie wiem. W szpitalu jest jeszcze. A potem pewnie będzie miał zwolnienie z tydzień.
Zresztą jeżeli cholera w ogóle wróci. To jak to, czy w ogóle wróci? No, tak to. Oleje nas? Ja tego nie powiedziałam. No to po co plotki rozsiewasz? My będziemy przygotowani, to jest próba generalna. Fajnie. Ja za to mam prawdziwą robotę. Sorry. Dobry. Ja chciałem dmuchnąć w balonik. Za późno, wszystkie już dmuchnięte. No ale nie taki balonik. Ja wczoraj trochę z kumplem wypiłem, miałem urodziny i no nie wiem, czy mogę wsiąść za kółko. Przeszkadzasz pan. Jestem zajęty teraz. Przez pana krzywo będzie. No niżej tam daj. Mi się nie śpieszy, to poczekam. Niżej mówię. No. Czekaj, bo to... Tu wyżej, w lewo, wyżej. Pana sierżanta wyżej, no w lewo. Nie to lewo, tamto. Wyżej. A idź do dupy z tym. Dawaj alkomat. Zrobimy pomiar. Dmuchasz pan i do domu. Zero 0,5 promila. O, no to nigdzie nie pojadę. No. Zostanę tutaj i poczekam czas. A przepraszam, na co? Aż będę mógł jechać. No gdzie ty idziesz? No myślisz, że to jest dobrze? No, kombinuj. Jezu, Marek, niżej, no. Przepraszam, synku. Przepraszam. Przepraszam. Dawaj go, Sylwek, dawaj. Co ja zrobiłem? Co ja kurwa zrobiłem? Puls niewyczuwalny. On nie żyje. Dzwoń na 112. Nie żyje, kurwa. Dzwoń na 112 po karetkę, mówi ci. No dzwoń, Sylwek, na litość boską. I pomóż mi, bo sam nie dam rady. Halo? Chłopak nie dawał żadnych oznak życia. Nie mogłem ocenić, czy żyje, czy nie. Dlatego nie przestałem go reanimować do przyjazdu karetki. Nigdy nie można zaprzestać czynności resuscytacji do momentu pojawienia się ratowników medycznych. Czemu z nim nie pojechałeś? Nie chciałem patrzeć, jak reanimują trupa mojego dziecka. To koniec. Mówili, że stracił strasznie dużo krwi. Nie możesz tak mówić. Zawiozę cię do szpitala, zbieraj się. Zbieraj się, Sławek. To przeze mnie go zabili. Przeze mnie. I przez ciebie. Przez potocznych. To zemsta Czarnego. I ty dobrze o tym wiesz, Andrzej. Pomogłem wam go wtedy wsadzić. Cynk dałem, że jest tutaj. Twój brat miał mi zapewnić ochronę. I co, kurwa? Jaka ochrona? Wyszedł z pierdla, ale nic tu nie może. Czarny wszystko w rękach trzyma. Miałem się nim zająć i co? Bez sensu to wszystko teraz. Po co ja wam wystawiałem tego Czarnego, co? Agata? Potoczny mówi. Wytłumaczysz mi to jakoś? Co ty tu robisz? Co tu jest grane? Wiem tyle, co ty. Sylwek nic ci nie powiedział? A ty w szpitalu nie powinieneś być? To chyba zwolnienie powinien ci dać. I dali. I z niego już do służby nie wrócę.
To co tutaj teraz robisz? Sprawy osobiste. Od kiedy sprawy osobiste załatwiamy w pracy? Czasem tak bywa. Wiesz, że tak jest. Ryszlik to chyba nam celowo twoją imprezę urodzinową chciała popsuć. Ale ja się jej nie dałem, Potoczny. Nie dałem się jej zrobić w trąbę. Tort zaraz zamówię, za 2 godziny będzie. Jaki lubisz? Malinowy, rumowy, bezowy? Broda, wiem, że się fajnie bawisz, ale żadnego tortu nie trzeba. Miała być niespodzianka. Daj spokój. Ale tuż podziękuj swojej koleżance Agatce, że się nie udała. Ważne, że wracasz. Daj spokój, broda. Nie przesadzaj. Andrzej, przysłali ze szpitala ciuchy tego pociętego chłopaka. Tam znaleźliśmy jakiś odcisk palca na koszulce. A zeskanowałeś ten odcisk? To wyślij mi go na maila. To znaczy, no wysłałem do Agaty. No, z tego co wiem, to ty jesteś na zwolnieniu. Chwilowo nie jest. A to już proszę sobie rozmawiać z panią Agatą. No zresztą to ona tą sprawę prowadzi. Jak to chwilowo, nie? No, chwilowo nie. Co ci będę tłumaczył? Baw się na dyżurce. No już. Też cię miło widzieć, Potoczny. Słyszałem, co cię spotkało. Przysięgam ci, jeszcze dziś z mordą znajdziemy winnego i ukażemy. Ta. Niby jak? Dotkliwie. Niby jak go znajdziecie, co? Spokojnie, moi ludzie. Jacy do cholery ludzie. Tego masz może jeszcze kilku przydupasów, reszta zawinęła się do czarnego. Za kasę albo ze strachu. Teraz ktoś inny rządzi na Gorczaku, nie ty. Co ty wiesz, człowieku? Wszyscy wiedzą. Chyba tylko ty nie wiesz, jak jest, albo nie chcesz wiedzieć. Ale się dowiesz. Wielkie nieszczęście cię spotkało, Sylwek. Dlatego wybaczam ci twój ton. Nigdy więcej tak do mnie nie mów. Jak szef powiedział, że kogoś znajdzie, to znajdzie. Obiecałem ochronę i słowa dotrzymam. Winny zostanie ukarany. Jebie mnie to. Zależy mi tylko, żeby Konrad przeżył. Cześć. Cześć. Brodman tu był? Bo go widziałem przed chwilą. Czego chciał? Niczego. Bo nic tu nie może, tylko mu się wydaje, że nadal tu rządzi. Do Konrada jadę. No i bardzo dobrze, potrzebuję ciebie. Rozmawiałem z lekarzami. Przetoczyli mu sporo krwi. Daj Boże, żeby to coś pomogło. Sylwek, zaczęcie. Masz jego telefon? Mam, ale nie dam. Technicy muszą go przejrzeć. Do szpitala jadę. Zawiozę mu go, żeby mógł do mnie zadzwonić, jak go wybudzą. Jeżeli go wybudzą. Sylwek, i tak sprawdzimy, co jest w tym telefonie, ale będziemy musieli wystosować oficjalne pismo. A tak będzie szybciej, rozumiesz? Czy wy, kurwa, Potoczni możecie dać mi święty spokój? Jadę do syna. Chcieli ci zabić syna. To jest oficjalna sprawa, a nie jakaś prywata. Proszę. Co to jest? Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, że mogę wrócić do służby.
Przecież to na dzielni kupiłeś potoczny. Ile teraz trzeba wybulić za taki świstek? 100, 2? Pewnie od gliny chcą więcej. Żaden lekarz o zdrowych zmysłach nie wypisałby ci takiego pozwolenia, robaczku. 3 tygodnie temu byłeś poważnie ranny. Ale żyję. I z ręką też jest prawie okej. Naprawdę chcecie się wracać do tego syfu? Nie chcę. Ale nie mam wyjścia. Dobra. Rób co chcesz. Nie będę się z tobą użerać. Jeżeli twój kierownik rewiru to łyknie, to ja nie mam nic do gadania. Co z tym paluchem? Sprawdziłam. I? I wyskoczył w afisie. Należy do niezłego skurwiela. Prawdziwa recydywa. Rozboje, pobicia. Roman Kietrys. Pół roku temu wyszedł z więzienia. No i pięknie. Co my tu jeszcze robimy? Jedziesz? Oczywiście. Nie wiadomo, czy w ogóle wrócił z pierdla na stare śmieci. Żona go nie wymeldowała, ale mogła go pogonić z chaty. Ała! Nie, zostaw mnie! Na co? Pomocy! No i ty skurwy. A! Boli, zostaw mnie! Ma boleć, Zostaw go! jebańcu. Zostaw go! Ja za to. Czego tu? Puść go, mówię. Puszczaj go, mówię! Komisarz Agata Rychlik, aspirant Andrzej Potoczny, komisariat na Gorczaku. Pan Roman Kietrys? Rączki, pojedzie pan z nami. Należało się gówniarzowi, no. Dręczy kota, no ja go karmię, chcę oswoić, a tu przychodzi takie barachło i kopie bezbronne zwierzę, no. Jak jakieś ścierwo. Jest pan zatrzymany, jedzie pan z nami. No dajcie spokój, no z powodu kota? Nie, nie z powodu kota. Nie, za usiłowanie zabójstwa. Co? Jakiego zabójstwa? Srakiego, idzie. Jedziemy. To co? Co? 17 raz powtarzam, że nikogo nie chciałem skasować. Żadnego gówniarza. To coś osobistego, czy ktoś ci zlecił mokrą robotę? Czarny? Albo hrabia? Chryste, kobieto, ja nie mam nic wspólnego z hrabią. To już przesrana sprawa, a ten czarny to... Co? Co ci w nim nie leży? Ja z tym wszystkim nie chcę mieć nic wspólnego. Ja wczoraj wodę z kumplem z Woja Północy buimy. Żadnego małolata nie chlaskałem. I do pierdla nie wrócę, nigdy. Obiecałem to sobie i mojej ślubnej i tego się trzymam. Dobra. To jak się nazywa ten kumpel z Woja, z którym wódę chlałeś? I jeszcze jeden świadek, który to chlanie widział. No, kumpel to ten, no. Wojtas, no. A my tak sobie sami tę flaszkę rozpili, także no trzeci nie był nam potrzebny. Wojtas jak? Nazwisko mi daj. Przecież widzę, że mi tu ściemę walisz, człowieku. Albo zaczynasz gadać, albo z tej twojej obietnicy gówno wyjdzie, bo w 3 minuty wsadzę się do pierdla, więc jak będzie? Okej. Ja go znalazłem. Krwawił jak zarżnięty prosiak. Ktoś go w krzaki wrzucił. Jasne. No przysięgam, no poznałem, że to młody od Sylwka. Wywlokłem go z tych krzaków i zaniosłem do warsztatu, no żeby Sylwek go znalazł. To skoro tak krwawił, czemu nie wezwałeś karetki? Czemu nie wezwałeś glin? Gliny. Ciekawe co jeszcze. Jak ja takie CV mam u was. Wyszedłem na warunkowe i nie potrzebuję żadnych problemów. A poza tym mam z Sylwkiem kosę. Naprawiał mi samochód i... Różnął mnie na częściach, no kutas jeden. To mu nie zapłaciłem. Marnujesz mój czas, a ja tego cholernie nie lubię. Koniec tych bzdur. Nie chcesz gadać do rzeczy, to zostajesz. Wypuśćcie mnie, nic nie zrobiłem! Wyprowadź pana na dołek. A ty dalej tutaj? Co z nim? Jak to co?
Dostanie zarzuty, pójdzie siedzieć. Ale mamy na niego tylko ten odcisk. Chyba, że z niego coś wyciągnęłaś. Ma kosę z ojcem chłopaka. Jest paruch, to nam wystarczy. Słuchaj, gdyby rzeczywiście to on zrobił, to by się tak nie rozpół. To stary wyda. A według mnie jest winny. Ma motyw, nie ma alibi. Możesz dzwonić do Sylwka, że mam sprawcę. Nie podziękowałem ci za niespodziankę, Broda. Broda. Dzięki. To miłe. Bo miły ze mnie człowiek. Na razie. Daj pan coś innego, ta jest za ciężka. Dobra, a pan korzenie tu zapuścisz. Umawiamy się. Dmuchasz pan i bon voyage. (0,7? Co jest? To jest więcej niż było. Może zepsute macie to dziadostwo, ja nie wiem. Nie wiem, co oni nam za badziewie dają. Dobra, znajdę jakiś inny. Roman Pietrys. Dla kogo robi? Smacznego. Coś takiego. To jest kulturalny dom, Andrzej. No. Dla nikogo. Odkąd wyszedł, zdzialił pierdzi w stołek na chacie ze swoją starą. A ten wywiad w jakim temacie jest? A nie wiesz. W temacie Sylwka. Daj spokój, Andrzej. Moi ludzie już się tym zajmują. Do jutra winny pożałuje, że żyje. Ręką i nogą więcej nie ruszy. A czarny zrozumie, że nie ma tutaj czego szukać. Moja dzielnica. Ty dalej nic nie łapiesz. Jacy ludzie? Kto? A co, alfabetycznie mam ci wymienić, czy? Jacy ludzie? Uprzytomnij sobie w końcu, że nie masz żadnych ludzi. Połowę z nich zgarnął czarny, a druga połowa pojechała na gościnne występy, jak kiwałeś. To do twojego pustego łba nie trafia. Moi ludzie są lojalni. Każdy z nich prędzej wychuśta się na pierwszej, lepszej latarni, niż kurwa przejdzie do czarnego. Zacznij myśleć. Ostatni raz mówię. Twój syn to nie moja robota. Dociera? W dupie mam twoje zapewnienie. Swe wiem. Gówno wiesz. Przestań pierdolić. Bo jakbym chciał zemsty, to by ciebie odjebał. I do lasu wywiózł, a nie małolata katował. Jarzysz? Grzecznie pytam! Jarze, puszczaj. Ja ci, Sylwek, odpuściłem wszystkie grzechy. I w geście dobrej woli i nowych porządków na dzielnicy ogłosiłem amnestię. Więc się ciesz. Z czego? Mój syn ledwo żyje w szpitalu. No, to już nie mój problem. Ale wiesz, z kim trzymać. Twoja mać, kutasie.
Byłeś u syna? Wpuścili mnie tylko na chwilę. Jest na intensywnej terapii. Nadal bez kontaktu. Narządy mu zaczynają wysiadać od tego wykrwawienia. Nie wiadomo, jak długo mózg był niedotleniony. Ale posiedziałem przy nim. Za rękę go potrzymałem. Tylko tyle mogę dla niego zrobić. Przykro mi. Ale trzeba być dobrej myśli, Sylwek. Pierdolenie takie. Ale dzięki. Mamy podejrzanego na dołku. Agata myśli, że to sprawca, ale ja jakoś do końca nie jestem pewien. Podobno to twój klient. Coś się nie dogadaliście. Chociaż dla mnie to nie jest motyw. Masz telefon młodego, wcześniej chciałeś. Miałem go w szpitalu, myślałem, że się przyda, że będzie mógł do mnie zadzwonić, ale może bardziej wam się przyda. Dzięki, Sylwek. Znajdź tego skurwysyna, co mu to zrobił. Proszę. Jak ojciec ojca. Szefie, bo... Nie dukaj. Gdzie jest reszta? Co jest grane? No właśnie, reszta. Sprawa jest taka, że reszty to za bardzo nie ma. Że co? No nie ma. Znaczy się przyjdą, ale nie tylu, ilu szef by się spodziewał. Ilu? Może tak z 5, 10 typa. Co ty mi pierdolisz tutaj? Okej. Rozumiem. Poszli do Czarnego, tak? Wszyscy poszli do Czarnego, a ty co? Też chcesz do niego iść? Chcesz iść do tego skurwysyna? Nie no, ja szefie nigdy, no. Przysięgam. Lecz o tych 5-10! Ty parszywa gruba pizdo, jak się komuś poskarżysz, to ci w pierdol spuścimy, że cię własne lustro nie pozna. Jakbym miał taki ryj, to bym się deską klozetową zabił. Ty obleśny pasztecie, brzydzę się tobą, zobacz. Co to jest? To z telefonu Konrada? Tak, Sylwek mi go dał. Ktoś mu to wysłał? Nie, to on wysyłał. Komu? A takiej dziewczynie małolacie. Tutaj są jej zdjęcia, pewnie Konrad robił. Bo były też w telefonie. O co tu chodzi? Dowiemy się, jak ustalimy jej adres. Ale świństwo, nie? No. Na maksa. Te wiadomości pokazały nam nowy trop w sprawie pobicia i pocięcia Konrada. I tu wcale nie musiało chodzić o porachunki na Gorczaku.
To mógł być brutalny odwet za brutalne groźby. Co robimy? Czekamy? Może się w końcu zjawi, albo jej rodzice. Popytajmy sąsiadów. Może nam coś powiedzą. Edyta Lichoń? Stój, poczekaj, chcemy tylko pogadać. Andrzej! Nie wierzę. Zwiała nam. Agata? Policja! Komisarz Rychlik, aspirant potoczny komisariat na Gorczaku. Czego chcecie? Oni przyszli za mną. Przepraszam, tato. Co chcecie od mojej córki? Zadać córce kilka pytań. Co to jest? To jest krew. Nie próbuj! Stój! Tato! Nawet nie próbuj! Tato, ale się zastrzeli! I tato! Strzelę. Tato! Odsuń się. Andrzej. Chodzą do ściany. Chodzą do ściany, mówię, łapy! Łapa! Idziesz. Idziesz. Nic się nie bój. Pojedziesz z nami, dobrze? Wszystko będzie dobrze, już po wszystkim. Tak? Już jesteś bezpieczna, chodź. W pańskim garażu od godziny pracują nasi technicy. I za kilka minut dostanę informację, czy ta plama krwi na podłodze należy do naszego poszkodowanego. Ma pan jeszcze ciągle szansę Na co? na szczere wyznanie. Nie przyznaję się do winy, jeśli o to ci chodzi. Nie zrobiłem nic złego, a ten gówniarz zrobił bardzo wiele złego. To opowiedz mi o tym, skoro już przeszliśmy na ty. Że moja córka chciała się przez niego zabić? Gdy on wszedł kilka minut później do garażu, odciąłem ją w ostatniej chwili, już się sina zrobiła. A co z tym wspólnego miał Konrad? Wszystko. On i jego kumple prześladowali Edytę od kilku miesięcy. Wyzywali, obrażali, bo im się nie podoba, bo gruba jest, bo wolą cycate blondynki z internetu. Skoro to trwało tyle miesięcy. Ja nie wiedziałem. Edyta nic nie mówiła. Nie mówiła, że wysyłali jej wulgarne wiadomości, że ją opluwali, wyzywali, że robią jej zdjęcia i w ohydny sposób przerabiają, żeby potem wysyłać innym gówniarzom. Dopiero jak ją odciąłem, to pokazała mi to wszystko. To dlaczego pan tego nie zgłosił na policję? Albo chociażby w szkole? I co byście zrobili? To jest karalne. Tak, to jest karalne. Takie gadanie. Ja sam to załatwię. Czyli uprowadził pan Konrada i okaleczył w garażu, tak? Nie. Nie. Dałem mu nauczkę. Żonę straciłem. Umarła. Córki nie stracę. Nie żałuje pan? Konrad teraz walczy o życie w szpitalu. Trudno. Niech zaczną kurwa myśleć, co robią innym i co się może stać przez to. Niestety. Ale straci pan córkę. Bo za to, co pan zrobił, będzie pan siedział przez wiele, wiele lat. Ale Edyty już nikt nie tknie.
Już nic nie wyśmieje. To jest najważniejsze. Proszę, to dla ciebie. Twój tata dziś na pewno stąd nie wyjdzie, Edytko. W ogóle nieprędko wyjdzie. To przeze mnie. Gdybym nie była taką obleśną świnią, nikomu nic by się nie stało. Konrad by żył, a ojciec by tam teraz nie siedział. Konrad żyje. Jest w szpitalu, a twój tata... On zrobił to przeze mnie, bo jestem obrzydliwa, okropna i do niczego się nie nadaje. Oni mają rację, powinnam zdechnąć. Nie możesz tak mówić, Edytko. Ja mam lustro w domu i wiem, jak wyglądam. Edytko, wyglądasz jak mnóstwo dziewczynek w twoim wieku, zupełnie normalnie. Po prostu dałaś się stłamsić i zastraszyć. A oni po prostu to wykorzystali. Konrad i jego kumple. Rozumiesz? Nie chciałam nic mówić ojcu, ponieważ wiem, jaki on jest. Jak wrócił nad ranem do domu z tego garażu, był cały zakrwawiony, miał całe ręce i ubrania w krwi. Kazał wszystko wrzucić szybko do pralki. Wiedziałam, że zrobił coś strasznego Konradowi, bo ma taką córkę. Twój tata po prostu nie wiedział, jak ma ci pomóc i zareagował równie agresywnie i z nienawiścią jak twoi oprawcy. Tata przeze mnie pójdzie do więzienia. Nie możesz tak mówić, to ty jesteś tutaj ofiarą. I my tobie pomożemy. Hej. Ja już skończyłam na dziś. Twój tato zostaje, a po ciebie przyjedzie ciocia, jest już w drodze. Mogę się z nim zobaczyć? Chociaż na chwilę, proszę. Nie, dzisiaj to nie jest możliwe. Ale czeka na ciebie nasza pani psycholog. Chciałaby z tobą porozmawiać chwilę. Pójdziemy? Chodź. Chodź. Co jest? Podziękować przyszedłem potoczny. Żeś mi syna uratował. Daj spokój, to lekarza. Co z nim? No, ocknął się godzinę temu. Jeszcze z nim nie gadałem, ale jutro rano wpuszczą mnie do szpitala. Lekarze mówili, że gdybyś nie zaczął reanimacji, to... Nie ma za co dziękować. A złapaliście już tego, który to zrobił? To ten, co mówiłeś, czy jakiś inny? Inny. Wpuść mnie do niego na chwilę, Andrzej. Na chwilę. Sylwek, ten facet bronił swojej córki. Przed kim? Przed moim Konradem? A co on niby jej takiego zrobił? Dręczył ją. Dziewczyna chciała się przez niego powiesić. Jako gliniarz muszę takich gości, którzy wymierzają samosąd, ścigać z urzędu, ale jako ojciec to... Może to jeszcze, kurwa, pochwalasz, co? Nie wiem, czy nerwy by mi też nie puściły jak temu facetowi. To był długi, ciężki dzień. Wracaj do domu. Nic tu po tobie. Dzięki. To też posprzątaj, dobra? Nie zdążyłem już. Tyle roboty było z tym wszystkim. No i ćwicz elektrostatykę. Ćwicz. A jeszcze ten koleś. Siedzi tu, wytrzeźwieć nie może. Panie! Halo! To nie jest wagon sypialny, panie! Ej! Co się stało? To już teraz wiadomo, dlaczego te promile rosły zamiast spadać. Ja panu coś powiem. Ja nie miałem wczoraj urodzin.
Mam je dzisiaj. I co z tego? Niby nic. Ale ja nie mam nikogo. Nie mam kolegów. Jestem sam. Sam jak palec. Ale postanowiłem, że w tym roku wszystko zmieni. Już nic nie mogę. Ja nawet wolałbym je spędzić z takim gburem jak pan, niż siedzieć sam w domu. Z takim gburem jak ja. Miał być dla naszego dzielnicowego, no ale wzgardził. Także jest jak znalazł. No, to 100 lat, niech żyje, żyje nam. No po prostu i co mogę powiedzieć? No ten długopis, co panu pożyczyłem, to nie, niech pan sobie zostawi. Taki prezent będzie. Sierżancie, no to ja w takim bądź razie co roku będę to obchodził urodziny. Co to za okazja? Zamknij ryj, taka okazja. Zajebie ich. Wszystkich. To ode mnie się nie odchodzi, chyba że do grobu. Tchórze chujem podszyte. Od godziny go proszę, żeby przestał, żeby poszedł spać. Marcin, to nic nie zmieni. Daj spokój. Synek, proszę cię. Co się stało? Może ty mu przemówisz do rozumu. Sam zostałem, bo te skurwysyny, zdrajcy, a w ogóle, po co o nich gadać? To się stało. Miałeś rację. Triumfuj, poleję ci, Andrzejek. Mówiłem. Nie chciałeś słuchać. Wiele rzeczy zmieniło się na dzielni. No, zmieniło. Jak siedziałeś? Wiele. No, zmieniło. Ale ja tego tak nie zostawię. Potoczni byli, są i będą. I po moim trupie oddam dzielnicę. I dlatego, Syfu, jesteś gotowy umrzeć. Co? Gdybyś wiedział, że jestem. Gdybyś wiedział. Odstaw to. I wytrzeźwiej. Wolska, a więc jednak wróciłaś. Bo ty kojarzysz Donatkę? Co? Burdel mama takie lepsze dziewczyny miała. Cicho, słyszysz? Cicho! Stój, bez Leż cicho! Zostaw ją! Co ty myślisz, kurwa, że jak jesteś bogaty, to cię nie przetrwalują w więzieniu? Okłamałam cię.